Hej, z tej strony witam was za 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever A Gorgeous Journey. Pora w takim razie na świat drugi, kraina wody. Mamy etap 2.1. Bardzo podobają mi się te wodospady. Muszę przyznać, że naprawdę szybko ta woda spada stamtąd. Ale w sumie pasuje. Tutaj zakładam, że możemy się jakoś wydostać, jak wpadniemy. O, możemy. Dostaniemy za to nagrodę w postaci złotego grzyba. Jak pamiętamy, złoty grzyb podwaja liczbę monet, które zdobywamy. Tutaj chciałem tak przejść, żeby tego kupy nie pchnąć. Bo po co mam się męczyć z jego skorupą, prawda? Jak zwykle gra bardzo przyjemna muzyka z Super Mario World 2, Yoshi's Island. Te kamienne bloki nie są w sumie używane jakoś często w Mario Forever, więc też fajnie je zobaczyć. O, przydałby się Fire Flower, dziękuję bardzo. Proszę. W poprzednim świecie narzekałem, że w ogóle nie ma tajnych przejść, to być może tutaj się coś znajdzie. O, ta platforma nie dochodzi całkiem do tych kamiennych bloków, na co musimy uważać. Na ogół tak są dane platformy, że dochodzą tak idealnie do krawędzi i zawracają wtedy, więc możemy stanąć, żeby taka platforma nas porwała. Aczkolwiek wygląda na to, że tutaj tak nie było. Pierwszy etap za nami. Jeżeli będzie tak jak w świecie pierwszym, to czeka nas 10 etapów, więc to dopiero początek. Tutaj będziemy mieli pionowy etap, z tego co widzę. Nie widzę tam podłogi, ale no kupa, drzewka, płotki muszą na czymś być, prawda? Mogłyby być na kolcach w teorii, ale na szczęście nie. O, albo na takich właśnie pirana plantach. Mam nadzieję, że nie będzie takich momentów, że możesz oberwać, skacząc na dół, nie wiedząc, że jest jakiś przeciwnik tam. Zobaczymy zresztą. Mam nadzieję, że nie. Na razie tak jest, że jak lądujemy, to na luzie wszystko widać. Tędy zakładam, schodzę na dół. Tutaj nic nie ma. Chyba bym wolał tutaj na prawo zeskoczyć, jak sądzicie. A mógłbym i tak zawsze tutaj przeskoczyć z powrotem. Więc to nie byłoby aż tak źle. O! Znowu zdobywamy złoty grzyb. Aczkolwiek nie ma tu za dużo tych monet na razie, żeby to wykorzystać. O, ale tutaj tak. Jeszcze widzę tam na dole trochę monet. Może uda się jeszcze po nie dojść. Uda się, świetnie. No i mamy za to one-upa, dziękuję bardzo. Oj, nie sądziłem, że z tego wyjdzie roślinka, tak nic nie wychodziło. Tu nagle roślinka. Chyba był jeszcze tam power-up, ale już nie chce mi się po niego wracać, bo bym musiał tam skakiwać. Nie, że ta skorupa się odbije. Tutaj weźmy ją, zrzućmy po prostu, co? O. Aha, tutaj mamy uśmiechniętą buzię, z tego co widzę, słodko. Jeszcze więcej monet do zdobycia, chociaż w tym momencie może bym wolał jakiegoś power-upa, żeby odzyskać tam tego utraconego. O, ta skorupa zeszła aż tutaj i utknęła z jakiegoś powodu, nie wiem czemu nawet. Dziwne. Aha, dobra, tu już chyba niżej nie zaskakujemy. Tylko idziemy do końca etapu. Nie mam pojęcia, czemu tam ta skorupa nagle uznała, że zablokuje się na tym kamiennym bloku. Ale dobrze, nie przeszkadza mi, niech sobie żyje. Bo zakładamy, że to jest cały czas kupa w środku tej skorupy. Tylko po prostu go tam schowaliśmy. Dobrze. Etap trzeci. Dalej dużo wody. Zastanawia mnie tylko, czy możemy w niej pływać. Na pewno nie w tych wodospadach. O mój Boże, skaczące ryby. Zakładam, że w tej wodzie nie możemy pływać, bo jest tak dana nisko na ogół. W ten sposób twórcy chcą nam pokazać, że w tej wodzie się nie da pływać. Jak chcą pokazać, że w wodzie da się pływać, to na ogół woda jest dana wyżej. Ale kto wie. No i zresztą na razie to jesteśmy w stanie przechodzić górą cały czas. Nie musieliśmy nigdzie zejść. Więc zakładam rzeczywiście, że to
po prostu przepaść. Tylko ładnie wyglądająca przepaść. Z taką wodą. No tutaj bitruty. A, klasyka. Musimy zniszczyć bloki. Aczkolwiek na razie skoro mam Fireflowera, to spróbujmy z nim. Jest tu jakieś przejście? Albo zresztą, skoro już nam dają. Mamy 2 bitruty, jak oberwiemy z jednym, mamy drugiego. O, w końcu Mario zdecydował, że tu wskoczy. Aczkolwiek chyba jednak nie ma więcej tego niszczenia. Mogliśmy nawet jako Super Mario zniszczyć tamte bloki i mieć spokój. Na to wygląda. Można przeskoczyć górą, na szczęście jest zablokowane, to dobrze. O, możemy tak pokonać te gumpy, to znaczy już nie stanowiły zagrożenia, tak po prostu, żeby pokazać, kto tu rządzi, zakładam. Oczywiście Beetroot jest dosyć użyteczny. Zobaczmy, czy mogę zniszczyć Josinkę, jak jest w górze. Mogę, więc bardzo dobrze. Tu już więcej tych kamiennych bloków. Nabijmy trochę monet, żeby mieć kolejne życie. O, dobra, nie jestem chciwy, zresztą i tak już skończyły się monety z tego bloku. No na pewno dużo bardzo jest wodospadów w tym świecie, wszędzie są. No oczywiście ładnie to wygląda, ani słowa. Nie wiem tylko jaki ma wpływ na słabsze komputery. Na szczęście u mnie widzę, że wszystko w porządku działa. No tu już zakładam, że możemy pływać, co? Tak. Bo mamy też wodę daną normalnie. I w niej buraczki, jak widać, toną w ten sposób. Może coś sprawdzę, czy mogę w ten sposób pokonać przeciwnika? Nie. A swoją drogą podoba mi się to, że w tym momencie gra traktuje buraczki, że one zginęły i możemy tak zaspamować buraczkami cały etap. To chyba nawet nie biorę power-upa, tylko tak zostaje. No przynajmniej śmiesznie to wygląda. No jest to bezużyteczne, no bo jak widać nie mogliśmy zanieść przeciwnika, ale cóż. Na ogół mamy tylko 2 buraczki naraz aktywne, a tak to możemy mieć kilkadziesiąt nawet. Aczkolwiek w teorii nie są aktywne. Ale podoba mi się, podoba mi się. Można wskoczyć tu, można. No, już się muzyka zlupowała. Chyba w poprzednim świecie też gdzieś muzyka się zlupowała. Tak trochę za szybko bym powiedział. Może by się przydało trochę dłuższą muzykę znaleźć. Bo mam wrażenie, że trochę za szybko słychać, że muzyka się zapętla. Jakby ktoś nie wiedział, co mi chodzi, jak mówię po angielsku, lupowała. Takie przyzwyczajenie, przepraszam. Że słychać, że muzyka się zaczyna od początku. Już mieliśmy checkpoint, ale etap jeszcze chyba będzie trochę trwał, patrząc na czas. Po prostu mamy bardzo dużo czasu. To jest taki test wydajności. Ile buraczków trzeba w wodzie, żeby twój komputer nie wytrzymał. I się spalił. Ale na razie się udało jeszcze tego nie zrobić. O, one up. Dziękuję. Nie chcę mi się w sumie schodzić po te wszystkie monety, także chyba po prostu przechodzimy dalej. Muszę przyznać, ciekawy pomysł na etap. Na ogół mamy już od razu taki cały podwodny etap. Tu z kolei był taki pół na pół. Trochę podwodny etap, trochę grassland. Sporo mogliśmy właśnie przejść górą po prostu. Nie musieliśmy pływać w wodzie tak dużo, ale oczywiście mogliśmy, jeśli chcieliśmy. Też czekało tam na nas trochę power-upów i monet. Natomiast tu widzę, że już będzie po prostu zwykły etap podwodny. Coś tu było nie tak z animacją Mario. Jak widać było, powinien pływać już w tej wodzie, a po prostu chodził. Nie wiem czemu. Naprawdę nie mam pojęcia. A coś było z tą animacją nie tak. Być może animacja jest tylko na przykład jak jesteśmy Fire Mario czy Małe Mario i o Anie się zapomniało po prostu dla Beetroot Mario. Nie wiem. Musiałbym zobaczyć. Ale myślę, że nie jest to jakiś duży błąd. Nie ma wpływu na gameplay, prawda? Dobra. Nie wiem, jaki wpływ na te środowisko wasze będą też miały te buraki. Jak wszędzie na dnie będą buraki, ale mam nadzieję, że nie tak źle będzie. Chyba nie na zasadzie jak z jakimiś puszkami pod wodą, czy siatkami. Tu są, możemy wybić monety. Ten chip
Teraz to na pewno nie, niechże on sobie przepłynie. Albo może przejdźmy górą. W takim Super Mario Bros. 1 jesteśmy blokowani przed skoczeniem na górę, ale na szczęście tutaj tak nie jest. Zobaczmy, czy coś tu jest ciekawego. Fire Flower. A, one up. Tak za nic, dziękuję bardzo. Tutaj kusi, żeby sprawdzić, czy jak wskoczę na lewo, to mogę się stąd wydostać, czy będzie jakaś moneta do wybicia, czy już utykam i mogę się tylko zabić, ale wolę tego nie robić. Jeżeli da się tam skoczyć i utknąć, to mam nadzieję, że Joanna to naprawi, a jeśli z kolei jest tam jakiś blok z monetą, żeby sobie wybić drogę i wyskoczyć, to nie ma problemu absolutnie. Wtedy myślę, że jak najbardziej w porządku. Dobrze, no to połowa za nami. Zakładam, że łatwiejsza połowa jest, będzie tak jak zwykle jest, że najpierw mamy łatwe etapy, a później trudniejsze. Dużo deszczu. Bardzo dużo. O, prawie się pokonałem własną skorupą. O, pozbierajmy trochę monet, co? Na szczęście się udało skoczyć przed skorupą. Tu sobie wybiliśmy drogę. Zgaduję, że nie musieliśmy tego robić, bo możemy przeskoczyć. Chyba, że jest sufit nad ekranem. Nie ma. Moglibyśmy normalnie tu przejść. Ale czy jest po co? Chyba nie. Nic tu chyba nie ma ukrytego. O, tutaj możemy użyć buraczku, żeby nieco szybciej przejść. O. Świetnie. Szkoda, że na przykład woda nie działa na taką skorupę, w sensie skorupa dalej leci normalnie pod wodą, a nie na zasadzie wolniej. No szkoda. Fajnie by było, jakby był taki szczegół. Nie piję do Joanny, tylko to jest tak ogólnie Mario Forever bodajże. No tutaj buraczki w sumie będą dość użyteczne. Mogę pokonać te gumby od dołu. Aczkolwiek muszę trafić w taki specyficzny punkt, żeby gra uznała, że dobra, ten buraczek go zabił. Bo inaczej, jak widać było, tak się odbijało obok gumby. Tutaj trochę też dziwne, bo mamy niby deszcz, ale normalnie jesteśmy już pod blokami. Więc ten deszcz tak trochę leje znikąd. Być może da się zrobić, że deszcz tylko leje w takich miejscach odsłoniętych, jak na początku etapu, a jak już jesteśmy pod blokami, to nie leje, nie wiem. Po prostu dziwnie to wygląda trochę. Coś tu było, czy nie? Nie. Dobrze, to płyniemy w takim razie. Uff. No dobra. Skoro gra mówi, że nie oberwałem, to chyba okej. Kurde, tutaj tak... Nie fajnie trochę, nie fajnie. Ale udało się przepłynąć. No niestety czasami ryby się tak ustawią, że nie jesteśmy w stanie za bardzo nic zrobić. Musimy tylko odpłynąć i poczekać. Jest tu zamurowane na górze? Jest. Dobrze. No, udało mi się wyskoczyć. Myślałem, że woda mnie jeszcze będzie powstrzymywała. Ale na szczęście nie. Możemy przepłynąć pod metą? Możemy. Ale chyba nic tu nie czeka na nas. Myślałem, że być może aktywujemy metę w tym momencie. I Mario po prostu popłynie za ekran, ale chyba nie. Chyba, że jakoś tak idealnie wpłyniemy co do piksela w jakieś specyficzne miejsce, nie wiem. 2.7, znowu będzie deszcz i jaskinie. No nazwam to jaskiniami. Może nie jest to adekwatna nazwa, ale no ale zablokowany tak jest. I znowu pływanie. Zgaduję, że coś tu jest, skoro tyle tu miejsca i monety. No chyba tylko monety ostatecznie, ale okej. Czasami tak utykasz dziwnie w blokach, o właśnie, nie wiem czemu. Chyba to ogólny błąd w Mario Forever.
Jak tak pływasz. O, super. Szkoda, że Bidut nie wybija bloków w ten sposób. Naprawdę szkoda. Muszę po tamto schodzić wszystko, czy mogę sobie tutaj tak biegać? W sumie fajnie się tu biegało. O. Mam odrębną sekcję. A próbuję na razie z Bidutem, jakoś tak... Przyjemnie się po prostu z nim gra. Już go mamy przez ileś tam etapów. Jest z nami aż do końca naszego, jak nas trafi jakiś wróg. Chyba że gra zrobi na przykład, że musisz mieć Fire Flowera, żeby pokonać tutaj tego wroga, żeby przejść dalej, albo zniszczyć coś. Ale mam nadzieję, że nie. Przyjaciół się nie zostawia, co? Buraczku. Ta muzyka, kojarzę ją, często jest wykorzystywana w Mario Forever, ale nawet nie wiem skąd jest. No oczywiście pasuje. Tutaj mamy też ciekawy wygląd tych ryb. Na ogół w Mario Forever są już takie niebieskie ryby, które się odbijają od bloków. Natomiast tu jest inny wygląd, z tego co widzę. Nie wiem, czy Joanna go zrobiła, czy coś innego wzięła, ale w sumie no, wyglądają podobnie jak te czerwone, klasyczne Mario Forever ryby. Po prostu widać, że nieco inne są od tych niebieskich, co na ogół widzimy w Mario Forever. O. Trochę monet do zdobycia, bo czemu nie? Czy mogę zniszczyć tutaj bitutem? A, nie no, zniszczyli tak swoją głową, więc to się nie liczy. Zdecydowanie to się nie liczy. No i koniec etapu. Tutaj mam nadzieję, że ryby są... Dobra, ryby są widoczne. Czasami tak się zdarzało w Mario Forever, że ryby nie były widoczne na przykład za takimi blokami. Mogły się oberwać dużo łatwiej. No tu widzę, że takiego problemu nie ma. Chciałbym sprawdzić, czy da się wejść do tamtej jury od tamtej strony, ale wskoczenie tam jest iście hardkorowe. Dobra. Nie, szkoda, to byłoby fajne, jakby się tu dało wejść. Do jakiegoś bonusu. O, muzyka z Megamena, co? Sprawdzamy, czy coś tu jest. Czemu nie? No chyba nie. No i super. Jeszcze 3 etapy przed nami. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. Muszę przyznać, że na razie ten świat dużo ciekawszy mi się wydaje niż świat pierwszy. Świata 0 nie liczę, bo to miał być samouczek. Taki na parę minut, żeby ci pokazać, jak się gra. Ostrzeżenie przed wysokim przypływem. Uwaga! Obszar jest czasami podatny na szybko wzrastający przypływ. Ale czy to zależy od tego, gdzie ja stanę, czy tak znikąd nagle się powiększy? Nie wiem. Uwaga! Ryzyko elektrycznego szoku. Nie dotykać korali. Dobrze, zapamiętam, dziełki. No, jest to gimmick, który już chyba widzieliśmy w Mario Forever niekiedy. Ale miło, że jest wytłumaczony, żeby gracz wiedział, że... O, nagle się podniesie tutaj fala, dobra. Czyli tak mam dostać tam na górę, w porządku. No i też mamy ostrzeżenie, żeby nie dotykać tych korali. Jak widać, świecą się one. Dzięki czemu wiemy, żeby ich nie dotykać. Też jest to gimmick, który już widzieliśmy na pewno wiele razy w Mario Forever, ale dobrze, że jest wytłumaczony. Żeby gracz wiedział, żeby tego nie dotykać. No myślę, że na pierwszy rzut oka może to nie być takie oczywiste. No mamy korale już wcześniej i możemy po nich chodzić i je dotykać. Wszystko jest w porządku. No i tutaj nagle takie korale, co się błyszczą. Można by pomyśleć, że to po prostu dla grafiki taki efekt jest, a nie, że mają nas zranić. Więc miło, że dodane jest coś takiego. A, już myślałem, że woda całkowicie zniknie. Pamiętam, że w świecie N Mario Variable w jednym etapie właśnie była taka woda, co się podnosiła i opadała. I mogła ona w końcu zejść za nisko dla nas. Okej, tutaj widzę, wykonujemy duży skok. No, chyba bym wolał tu przepłynąć dołem. O, świetnie. A na tym możemy stanąć, z tego co widzę. Dobra. Na szczęście tutaj elektrycznej rafy nie ma. Już myślałem, że tutaj woda się opuści całkiem i zginę, ale na szczęście po pierwsze dopłynąłem, a po drugie się okazuje, że nie opuściła się aż tak nisko. Ajajaj. No i tutaj niestety coś, czego nie lubię.
liczenie na to, że mają wysoko podskoczy, aczkolwiek mam wrażenie, że w ogóle nie chcę podskoczyć wysoko. Być może muszę zrobić coś innego, bo próbuję i jak widać jest zawsze za nisko. Nie wiem. Jest tu coś do wybicia? No na pewno mogę sobie wybić z głowy dotarcie tam. Być może musiałeś od razu na tamtą pierwszą platformę się dostać, jak woda opadała. I mogłeś wtedy dostać się na drugą i trzecią i po prostu byłem za wolny. Zdarza się, no i już niestety muszę obejść się ze smakiem. No trudno. Mamy tyle żyć monet, że myślę, że spokojnie. O, tutaj wygląda ciekawie. O, kolejna muzyka, która jest bardzo często wykorzystywana w Mario Forever. O, tutaj. Z jednej strony kusi, żeby zeskoczyć po tę monetę, ale z drugiej strony może być później trudno się wydostać, to może nie. Zakładam, że znowu tutaj mamy wodę, która jest tylko dla ozdoby. W sumie co jak wrzucę bituta? Niby w tym tonie, ale zdarza się, że jest taka woda i niby jak Mario do niej wpada, wygląda jakby mógł w niej pływać, ale nie możemy już w ogóle nic zrobić. Mimo że naciskamy klawisz skoku, to Mario nie pływa wyżej i tak powoli tonie w takiej wodzie i ginie. To wolę jej unikać, przynajmniej dopóki nie okaże się, że muszę do niej wejść. No, już checkpoint. Chyba nie będzie to długi etap. Ale zobaczymy. No ogólnie jak na razie etapy nie są jakieś super długie, umówmy się. Więc to rekompensuje to, że mamy aż 10 etapów. Że jest ich dużo, ale są dość krótkie. Chociaż słyszałem o takim etapie w Trzecim Świecie, który jest super długi, ale to jeszcze na szczęście tam nie jesteśmy, więc spokojnie. O, ładnie się to odbiło, muszę przyznać. Dobra, nie chcę mi się czekać na platformę. Aj. Chwila, najpierw pokonajmy tego kupę, dobrze. O, możemy tu sobie wskoczyć. Dobra, idziemy górą. Nic tu nie ma? Jest łana. Niestety nie możemy już tędy przejść. To było tylko dla monet i one-upa. Musimy mimo wszystko zawrócić i przejść dołem. Trudno. Myślę, że wciąż było warto. Mamy 18 żyć. I ona jest naprawdę hojna, jeśli chodzi o te życia. Dobra, tutaj uwaga, bo wygląda na taki niby łatwy moment, ale z drugiej strony mogę tu spaść. Okej. No i super. Dochodzimy do zamku. Ponoć zamek też nie jest aż taki łatwy i krótki, więc przygotujmy się. No tak wygląda groźnie, trochę w sumie jak zamek w świecie B Mario Wyrybu. O, mamy dużo czasu. Także no możemy się spodziewać, że pewnie rzeczywiście jest tu trochę do roboty. Zakładam, że tu monety do wybicia, zgadza się. Myślę, że to jakiś labirynt, że musimy przejść górą czy dołem, ale chyba nie. Znaczy, by nie było przecinków w labiryncie, bo wtedy byś widział, że jakoś tak przecińcy dziwnie się lupują. Albo byś się w nich wręcz teleportował i byś obywał za nic. Świetnie. Coś tu cicho i spokojnie, nie podoba mi się to. A no jasne, ryby. Na szczęście na razie te ryby nie są takie super agresywne. Też dają czas na reakcję, ale to... Jeszcze zobaczymy. Nie, mój beetroot. Co byście zrobiły, no. No trudno. Przykro mi, beetroocie. Byłeś wspaniałym towarzyszem podróży. Zapłacą za to. Nie martw się. A tutaj wybijanie sobie drogi. Albo nie zapłacą, bo wszystkiego unikają. Jak one to robią, no? Podziwiam. Serio. Dobra, zostawmy to na później, jakby mnie jeszcze tu ryba trafiła. Chociaż widzę, że już pewnie nie będzie później. Nie, no dobra, jeszcze tu mogę wrócić. Jakby co. Ale tu już pewnie nie, co?
Ale mamy checkpoint, więc... Połowa za nami, zakładam. Zawsze traktuję checkpoint jako moment w połowie. Oczywiście może być więcej checkpointów. Zdarza się. Tutaj zamurowane, więc wiele nie ominiemy i tak. Ale to co się da, to spróbujmy. Dobra. Zostawiamy sobie Fireflowera, po niego raczej możemy wrócić jakby co. Chociaż tu już raczej ryb skaczących nie będzie, to byłoby trochę nieprzyjemne, że płyniesz tam na samym dole i ryba w ciebie wskakuje. No po prostu mamy płynące ryby z prawej. Aczkolwiek musimy patrzeć też na dół, bo czasami mogą one płynąć niżej. No to też trzeba zwracać uwagę. Zakładam, że to coś tu jest. Kolejny one-up. Dziękuję za waszą hojność. Dobra. Schodzimy. O, jeszcze niżej schodzimy. Wygląda to jak taka sekcja podwodna w zamku Super Mario Bros. 1. Ładne tło, muszę przyznać, podoba mi się. No tutaj mamy niektóre korale tylko jako ozdobę, więc musimy się przyglądać, które korale są bardziej wyraźne, a które mniej. Ta ryba z jakiegoś powodu znajdowała się za rurą. Zobaczmy stoł. Tak, z jakiegoś powodu rura ma priorytet w wyświetlaniu, a to powinno być, że ryba jest zawsze widoczna moim zdaniem. Niezależnie od tego, za czym płynie. No i zresztą wygląda to dziwnie, jak połowa na przykład ryby wystaje zza rury. No. Trochę wąskiego pływania, ale chyba nic takiego, czego byśmy już nie znali. Mają forever. A właśnie też uwaga, bo ryba może przypłynąć tak z krawędzi ekranu. Tak za tymi rurami też płynie. O, kolejny checkpoint. Ale zakładam, że tu już jest Bowser, ponieważ mamy power-upy przed nim. Dobra, Bowser w pierwszym świecie był strasznie prosty, miał tylko 3 punkty zdrowia, tak? I nic nie robił innego. Zobaczmy jak tutaj. Ma 4 punkty zdrowia. Okej, ale może jeszcze mieć jakieś super trudne ataki. Chyba nie. Nie. Wszystko co się chyba zmieniło to, że miał 1 punkt zdrowia więcej, ale dalej umówmy się, że nie czyniło go to groźnym. Chyba że coś jeszcze wyskoczy, nie wiem. Chyba nie, bo mamy animację z zamku. No animacja też taka zwykła z Mario Forever. Mam nadzieję, że Joanna doda w późniejszych wersjach jakieś unikalne animacje. Aż się prosi, żeby jakoś zamek utonął w tych wodnych odmętach. Czy został zalany przez deszcz, czy cokolwiek. No fajnie by było, myślę. Bo zawsze miło zobaczyć jakieś nowe animacje. No i wciąż mi się wydaje, że ten Bowser powinien być trochę trudniejszy. Może jeszcze rozumiem, że już w świecie pierwszym był taki super łatwy, ale może już tak trochę trudniejszy tam. No 4 punkty zdrowia to dalej ten Bowser nie stanowi żadnego wyzwania, ale kto wie? Być może od świata trzeciego będzie trudniejszy. Świat trzeci, Dolina Gór. Dobra. To myślę, że byłoby już na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. No muszę przyznać też, że świat drugi był dużo lepszy niż świat pierwszy. Dużo bardziej zróżnicowany, więc to jest na plus. Zobaczymy jak dalej. Dobrze, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosła Domagała, Daj Pierwasia, Nuevi Filipeso, Vito Blankings, Imajo de Hedgehog, Pekek Purpose, Nelson Enix, Stream Szyczar, Bezazy, Żubotni Pomidor, Cross Gaming Club, Jodają YouTube, Nichoła, X Gramatyczny Nazista, Kuprzy, Mekaniki 12, Klaski 11, Batek ADM, X Blaki, Baczy Fire, Playoshi 14, 6, Szymecze Pierre, Mikołaj Games, Danonusus Alpenio, Tomek 839, Banak 106, Filibusta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Kato Adamsneć, Master, Kat, Kaloryfer, Majo Hajsia, Fox, Zosia Zetmik 11, też XD, Walker 678, Filip Polska, Iwsiek, Banak z Minecraft, BWN, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!